Szia, később találkozunk. Szia, magyar virágom! Viszontlátásra! Cześć! Mam 40 lat i zdiagnozowano u mnie raka. Bardzo chciałbym wyzdrowieć. Chłoniak grubokomórkowy rozlany. Taką diagnozę usłyszałem. Ostatni piątek, to jest 29 listopada roku pańskiego 2024. Problemy moje się zaczęły, jakieś tam objawy zaczęły się jakieś 4 miesiące temu. Straciłem oddech, nie umiałem nabrać powietrza do płuc. Czułem ewidentnie, że coś mi uciska. Nie byłem w stanie wejść po schodach na pierwsze piętro. Musiałem to brać na 2 razy z przerwą minutową na złapanie oddechu. Poszedłem z tym od razu do lekarza. Lekarz mnie olał. Zbadał mi tlen, natlenienie, jakoś tak to się nazywa. Nawet mnie nie usłuchał. Powiedział czekać aż przejdzie. Po miesiącu czekania, kiedy to mi nie przeszło, poszedłem drugi raz do lekarza. To znaczy umówiłem się na wizytę. Musiałem 2 tygodnie czekać. Trafiłem do takiej dosyć konkretnej babki. Ona mnie wysłuchała tak z uwagą. Osłuchała mnie i stwierdziła, że coś mi piszczy, świszczy w prawym płucu. Od razu wysłała mnie do szpitala. W szpitalu była oczywiście inna lekarka. Kobieta mnie osłuchała, powiedziała, że ona nic nie słyszy. Byłem załamany trochę. Powiedziała mi natomiast, że ona mnie nie zignoruje, zrobią wszystkie niezbędne badania i jeśli coś mi w tym płucu siedzi, to oni to znajdą. Miałem prześwietlenie. Po tym prześwietleniu dowiedziałem się, że 70% mojego płuca jest, opłucnej, zajęte jest przez płyn. Dlatego nie umiem oddychać poprawnie, bo to mi uciska, ten płyn uciska mi płuco. No było tak, what is it? No i musiałem zostać w szpitalu na noc, wykonano mi tam jeszcze inny inne badania mi jeszcze wykonano. Po czym następnego dnia za pomocą takiej naprawdę fajnej, długiej igły ten płyn mi ściągnięto. 2 litry. Wypisano do domu, dostałem tydzień chorobowego. Po tym tygodniu, po 10 dniach właściwie, poczułem, że wróciłem do roboty, poczułem, że ten płyn wraca, że znowu nie mogę oddychać. Dostałem telefon ze szpitala, że mam się pojawić ponownie, że będą mi drugi raz ściągać płyn. Zapaliła mi się żółta lampka. Skąd oni wiedzą, że mi płyn wrócił? Nie pasowało mi to za bardzo. Byłem drugi raz w szpitalu. Doktor od razu mi powiedział, że to jest rak, ale oni nie mają pojęcia jeszcze jaki. Płynu mnie ściągnął ostatecznie, bo nie umiał się wbić. Ten płyn się umiejscowił w troszkę innym miejscu. Nie dało się tego znieczulić, tak żebym mu tam nie skakał, nie tańczył. On się nie umiał przebić, powiedział, że on mnie nie będzie torturował i tyle. Płyn będę ściągać operacyjnie. Co myślę, super, bomba. No i miałem tam po kilku tygodniach operację. Założono mi 2 dreny. Ściągnięto mi kolejne 2 litry płynu. Dano mi talk na płuco, po to, aby się płyn nie zbierał ponownie. I zrobiono biopsję. Po kolejnej wizycie u lekarza, żeby odebrać wyniki, lekarz mi powiedział, że nie wykryto nowotworu. Jak? To był, tam nie ma. Powiedział mi, że będą musieli badać te próbki, ten płyn i tą biopsję w inny sposób, tak, innymi metodami. No i dosłownie za tydzień dostałem telefon, żebym przyjechał jak najszybciej do lekarza, bo lekarz chce ze mną rozmawiać. Mówię, kurczę, to nie są dobre wieści. No bo który lekarz ci zadzwoni i powie przyjedź, pogadamy, nie? No i pojechałem do szpitala. No i dowiedziałem się, że jest już pełna diagnoza. Jest to chłoniak grubokomórkowy rozlany. Rozlany dlatego, że nie ma jednego guza, tylko tych guzów jest więcej. Pytam lekarza, skąd to się mogło wziąć.
Powiedział mi, że prawdopodobnie był tam jakiś uraz na płucu, nieleczony i w nim się rozwinął nowotwór z czasem. Pytam go, czy to może być swajek, nie? Bo paliłem 25 lat, nie palę od 4,5 roku. Powiedział mi, że może być, no ale on tego tam jakoś szczególnie nie łączy. Wzięło się, przyplątało się i jest. No. Więc siedzę sobie w domu na L4. Byłem Pasierbice zawieźć na pociąg. Jedzie do Londynu na studia. No i staram się zagospodarować jakoś wolny czas. Pomyślałem, że nagram moje perypetie, jak mi idzie walka z chorobą nowotworową, albo jak nie idzie, zobaczymy. Yy, 40 lat to nie jest dobry wiek na zejście z tego świata, więc jak już mówiłem na początku, bardzo chciałbym wyzdrowieć. Mam nadzieję, że mi się uda. Trzymcie kciuki. Będę informował na bieżąco. Hej!